Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj będzie filmik poświęcony moim różom, które zaczęły właśnie kwitnąć. Irysy już praktycznie przekwitły, zostało tylko parę pędów, pozostałe wycięłam. Już wycięłam też czosnki, żeby nie zawiązywały nasion. I teraz ozdobą są róże, które są właściwie w pełni kwitnienia. Jeszcze nie wszystkie, ale już duża część odmian. Zbliżam się powoli do rabaty z różami, która była założona w ubiegłym roku na wiosnę. Tu na początku jest taki kącik róż o zabarwieniu fioletowym. Róża Rhapsody in Blue teraz kwitnie bardzo ładnie, ma bardzo dużo kwiatów rozwiniętych w tych bukietach i sporo kwiatów też już przekwitło, ale ona ładnie się czyści, płatki z przekwitających kwiatów opadają, więc nie ma problemu. Starzejące się kwiaty trochę zmieniają kolor. Ten fiolet robi się taki bardziej fioletowo-brudny, ale w dalszym ciągu ładnie wygląda. Ona tutaj ma tak mniej więcej od godziny 2, 3 cień, więc nie jest taka bardzo wypłowiała. A tutaj jest odmiana Old Port, też już sporo kwiatów przekwitło, ale w dalszym ciągu rozwijają się nowe. Bardzo ładna róża o takim bardzo ładnym kształcie kwiatów. No i rozwinęły się kwiaty różyczki Heidi Klum. Bardzo mała różyczka. Doskonała na obwódki. Jeżeli chcemy mieć gdzieś właśnie taką obwódkę z róży, to ta Heidi Klum jest idealna. Śliczne, wypełnione kwiaty, takie trochę w typie angielskim. Bardzo ładna. Tu dalej jest róża Hanseatic Rostock, ale ona jeszcze się nie rozwinęła. Natomiast teraz przepięknie wyglądają rozwinięte kwiaty odmiany Augusta Louise. Po rozwinięciu te kwiaty wyglądają tak. Są bardzo ładne, pełne, wyglądają trochę tak jak spódnica baletnicy. Niesamowite. Takie jeszcze falbankowe na brzegach. Prześliczne. Pączki też mają właśnie te falbanki i też wyglądają ślicznie. Bardzo ładna różyczka. Ona w tym roku dopiero właśnie pokazuje swoje możliwości u mnie w ogrodzie, ponieważ poprzednio rosła w takim mało komfortowym miejscu. Była zacieniona przez większe krzewy. No i tutaj ma jeszcze taki wysoki pęd i też mnóstwo pąków. Róża Reine des Violettes już praktycznie przekwita. Tam zostało jeszcze tylko kilka pąków, które się rozwiną. Natomiast tutaj z przodu jest różyczka Jubilee du Prince de Monaco. Dwie różyczki, które teraz właśnie otwierają swoje pąki. Tutaj jest taki piękny pąk, ślicznie zbudowany, bardzo ładnie zabarwiony. I tutaj też właśnie jest ta różyczka. Po rozwinięciu kwiaty wyglądają w ten sposób. Ładne, dwukolorowe. Tutaj z tyłu jest róża Baroness. Różowa, bardzo obficie kwitnąca i bardzo długo kwitnąca. Teraz przejdę do następnej rabaty. Pod cyprysikiem rośnie róża Abraham Darby, która rozwinęła dopiero jeden kwiat, ale pąków ma bardzo dużo i dopiero zaczyna swoje kwitnienie. Idąc dalej wzdłuż rabaty,
Mamy różę Graham Thomas, która jeszcze w ogóle nie kwitnie. Ma dopiero pąki i to takie jeszcze niezbyt rozwinięte. Będzie żółta. Irysy Eleanor Sprite, które też już teraz przekwitają. Zostawiłam je jeszcze, ale już na pewno pod koniec tygodnia trzeba będzie wyciąć te pędy. Tam już właściwie są takie całkiem suche, więc już są do wycięcia na już. I tu mam różę Crown of Princess Margherita. Piękna, taka w kolorze morelowym. Dużo kwiatów jest już rozwiniętych. Jeszcze sporo pąków widać. Rozwinięte kwiaty mają taki kolor i taki kształt. Prześliczne, morelowe. Bardzo ładnie wypełnione. Piękna różyczka. I teraz przejdę tam dalej. Tak może trochę, żeby coś było widać, jak to wygląda w tym moim ogrodzie, bo zwykle pokazuję pojedyncze rośliny i niezbyt dużo wtedy widać. A teraz ogród wygląda ładnie, kolorowo. Dużo piwoni już poprzycinałam, ponieważ w czasie tych deszczy kwiaty przekwitały. I tutaj widać na przykład tam, gdzie były piwonie, kwiaty narażone na deszcz, one już po prostu są zniszczone i płatki poopadały. Natomiast tutaj, gdzie były schowane przed deszczem te kwiaty, no to cały czas wyglądają ładnie. I dlatego właśnie, że te deszcze były, to piwonie bardzo szybko mi przekwitły. Tutaj jest piwonia Ewelina. Ona jest najpóźniejsza i jeszcze nie kwitnie. Dopiero zaczęła rozwijać kwiaty, ale u niej jest bardzo fajne to, że ona ma na jednym pędzie po kilka pąków, więc będzie kwitła o wiele dłużej. Ale przechodzimy do róż. I tu jest różyczka Eden. Tu mamy pączki. Ona jeszcze się nie rozwinęła w pełni, ale pączki są bardzo ładne i takie w pięknym kolorze limonkowo, takim różowym. Bardzo ładne są pączki. Obok jest irys syberyjski, który teraz jest w pełni kwitnienia. I tutaj rzut oka na rabatę. Piwonie Barcella już gubią płatki, poprzekwitały i też będę je musiała poprzycinać. I tutaj zaraz przejdę do tyłu, ponieważ tutaj jest taka duża róża i to jest odmiana James Galway. Za chwileczkę przejdę tak do tyłu między tymi pniami, żeby pokazać z bliska, jak wygląda jej kwiat. Tak właśnie wygląda kwiat różowy, piękny kolor i takie delikatne falbanki na brzegach listków. Dopiero zaczęła rozwijać swoje kwiaty. Tutaj widzę, że dwa już przekwitły, ale większość pąków jest jeszcze nierozwinięta. I wychodzę ze środka rabaty. Wracamy. Piwonia Shirley Temple też właśnie już zniszczona jest przez te deszcze i płatki zaczynają opadać i też trzeba będzie ją przyciąć. Teraz przechodzę tutaj koło rabaty z liliami, ponieważ tutaj jest różyczka bardzo ładna, która niedługo zacznie kwitnąć i to jest odmiana New Imagine. Dwukolorowa, kwiaty są paskowane, bordowo-białe, później bordowo-różowe. Bardzo ładnie wygląda i będzie kwitła bardzo obficie. Jest to bardzo silna taka różyczka rabatowa. Wypuszcza długie pędy. Tutaj
Ten pęd ma już tak mniej więcej około 1,30 m i zakończony jest takim pięknym bukietem pąków. Także będzie ta róża wyglądać bardzo ładnie, jak rozkwitnie większa ilość kwiatów. I teraz przejdę do drugiej rabaty z różami. Mijamy goździki brodate, które teraz bardzo ładnie kwitną. No i naparstnice. Tutaj jest różyczka Candyman, która jeszcze nie kwitnie, dopiero 2 pączki zaczęły się lekko rozwijać. No i goździk pierzasty, który tutaj sobie rośnie. On mi się tutaj sam rozsiał. Kiedyś sadziłam na tej rabacie goździki, ale właśnie została tylko ta jedna siewka. Tutaj są 2 róże, które jeszcze nie kwitną. Natomiast bardzo ładnie kwitnie teraz róża barok. Ma przepiękne kwiaty. To jest róża pnąca. U mnie rośnie bez podpory. No i chyba trzeba będzie jej jednak dać jakąś podporę. Pięknie wyglądają te kwiaty. Rzeczywiście bardzo barokowe. I kwiaty, i pąki są bardzo ładne. W tej chwili z daleka wygląda w ten sposób. Bardzo ładna różyczka i te kwiaty są naprawdę bardzo duże. I przechodzę dalej. Tu już widać, że róże kwitną. Tutaj jest róża odmiany Botticelli. Przepiękny, jasno-różowy bukiet. To jest taki róż z lekkim dodatkiem łososia. Bardzo obficie kwitnąca różyczka i ona właściwie nie przestaje kwitnąć przez całe lato. Cały czas się na niej coś rozwija. Bardzo ładna odmiana. Przechodzę koło naparstnic, które teraz dają prawdziwy popis swoich możliwości. To są naprawdę bardzo, bardzo efektowne rośliny. Posadzone w takich większych grupach są prześliczne. Na chwilę przejdę do drugiej rabaty. Tutaj jest róża Alexandra Princess of Luxembourg, ale nie o nią mi chodzi. Chodzi mi o różyczkę Moulinex, która po przesadzeniu w tym roku dopiero zaczęła kwitnąć i wygląda bardzo ładnie. Zdrowa różyczka tworzy bardzo ładne takie krzewiaste bukiety. Kwiaty wyglądają w ten sposób, żółciutkie, w przepięknym kolorze. Ja jej jeszcze nie pokazywałam właśnie z tego względu, że po przesadzeniu dochodziła do siebie i próbowała się jakoś zadomowić w nowym miejscu. No i widzę, że to nowe miejsce będzie jej pasować, ponieważ już zaczyna wyglądać ładnie. I wracam do rabaty, gdzie róż jest więcej. Tu na początku rabaty rośnie czyściec wełnisty, który zbiera się do kwitnienia. Też wygląda ładnie. Po kwitnieniu trzeba będzie te kwiaty poobcinać, te pędy kwiatostanowe. A tutaj jest różyczka trojka, która teraz jest w pełni kwitnienia. Bardzo ładny kolor, taki pomarańczowo, taki ciemny pomarańcz, taki cynobrowy, ale cynobrowy taki jaśniejszy. Bardzo długo kwitnąca różyczka i tutaj bardzo ładnie sobie radzi. Też była przesadzana. Przechodzę do następnych róż. Róża Mary Ann kwitnie w tej chwili bardzo ładnie. Te deszcze odrobinę zaszkodziły pąkom. Te pąki nie są takie ładne, jak być powinny. Ona zresztą w ogóle jest wrażliwa na takie niesprzyjające warunki pogodowe.
To pierwsze kwitnienie jest ładne, natomiast przy drugim kwitnieniu jesiennym pogoda musi być rzeczywiście ładna, żeby ona ładnie wyglądała. I tu na przykład jest taki pączek, który nie wygląda ładnie z powodu tych deszczy. Bardzo mocne zbite kwiaty i pewno dlatego jest taka wrażliwa. No tutaj, no tak to wygląda w czasie deszczy niestety. Jeżeli jest ładna pogoda, to ona jest bardzo ładna. W momencie, kiedy są deszcze, no to już te pąki są lekko zniszczone. A tu jest różyczka odmiany Charles Austin. W tej chwili kwitnie w ten sposób. Przepiękna. Ja jej tutaj zostawiłam takie dłuższe pędy i właśnie na tych dłuższych pędach wyrosły krótkopędy z kwiatami. I tutaj też właśnie jest taki łukowaty pęd, na którym rozwinęły się krótkopędy. I w tej chwili jest przecudna. Morelowe kwiaty, morelowo-różowe takie. Bardzo ładne. Pięknie ukształtowane. Prześliczna różyczka. W tej chwili jest w pełni kwitnienia. Z każdej strony wygląda ślicznie. I różyczka Hope for Humanity, jedna z róż kanadyjskich, kwitnąca bardzo obficie. Mocno czerwony kolor, bardzo ładna. Natomiast przekwita już tutaj różyczka też kanadyjska, Modern Centennial. Dużo płatków już opadło, no jeszcze rozwijają się pączki, ale już trzeba będzie ją przyciąć niedługo. Róża historyczna Comte du Chambord wygląda w tej chwili w ten sposób. Mimo że ona jest wrażliwa na deszcze, to jakoś w tym roku te deszcze jej nie zaszkodziły za bardzo i te pąki nie zagniwają. Ładnie się rozwija. Nie ma takich pąków, które mają wierzchnie płatki takie podsuszone i one wtedy wstrzymują rozwój całego pąka. W tym roku tego nie ma, mimo że deszczy było sporo, to pączki są dosyć ładne. No dziwnie, że ta deszczowa pogoda jej nie zaszkodziła, ale to bardzo dobrze, bo zwykle robi się na większości pąków coś takiego. A tutaj tylko niektóre pąki są właśnie tak zniszczone. Bardzo mało tych pąków jest tak zniszczonych. Tu jest tylko płatek taki. I w tym roku wygląda dosyć ładnie, mimo deszczowej pogody. I tu lwie paszcze wysokie, które zostały z ubiegłego roku, przezimowały, odbiły ładnie i teraz kwitną. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Żegnam się przepięknymi kwiatami róży Augusta Louise. Do zobaczenia w następnym filmiku.